10 najpotężniejszych broni produkowanych w Polsce. Miejsce 10. Karabin Thor. Karabiny Thor kalibru 12,7 mm zostały opracowane przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Sprzętu Mechanicznego w Tarnowie. Pomysł stworzenia wielokalibrowego karabinu wyborowego, który trafi do uzbrojenia Wojska Polskiego, powstał w 1999 roku. Karabin Thor ma długość 1350 mm, długość samej lufy to 880 mm. Waży 17,1 kg, jeśli broń jest niezaładowana, a jego pojemność to 7 nabojów. Broń zasilana jest amunicją 12,7 mm na 99 NATO i posiada wymienny magazynek pudełkowy. Jej zasięg działania określa się na 1700 do 2200 metrów. Ta wyspecjalizowana broń strzelecka posiada mały odrzut. Prędkość początkowa wystrzelonego z niej pocisku wynosi 890 metrów na sekundę, a jego energia początkowa szacowana jest na 17 000 jouli. Do karabinów Thor pasują różne typy celowników. W niektórych modelach można spotkać np. celowniki dzienno-nocne, produkowane przez firmę Basalt. Miejsce 9. Karabinek Grot. Karabinek Grot to nowoczesna konstrukcja modułowa kalibru 5,56 na 45 mm NATO, wykorzystująca najpopularniejszy obecnie system gazowy z tłokiem o krótkim skoku z popychaczem. Produkowany jest przez fabrykę broni Łucznik. W 2017 roku pierwsze egzemplarze Grotów weszły na uzbrojenie Wojska Polskiego. Ponadto karabinek Grot dysponuje łatwo wymienną lufą oraz charakteryzuje się dobrą ergonomią dla użytkowników prawo- jak i leworęcznych. Poza zdublowanymi manipulatorami można nawet przestawić stronę wyrzutu łusek. Karabinek waży około 3,65 kg oraz mierzy 900 lub 843 mm długości. Kolba rozłożona i złożona. Przy zastosowaniu 16-calowej lufy karabinek rozwijany jest w dwóch wersjach: układzie kolbowym oraz bezkolbowym. Zasilany jest z dwurzędnych magazynków łukowych o pojemności 30 naboi. Oficjalnie ponad 10 000 karabinków Grot w wersjach A1 i A2 znalazło się na wyposażeniu ukraińskich sił zbrojnych w trakcie inwazji Rosji na Ukrainę. Miejsce 8. KTO Rosomak. To kołowy transporter opancerzony, produkowany w wielu wersjach zabudowy i sukcesywnie modyfikowany w Polsce w oparciu o licencyjną wersję bazową pojazdu XC360P konstrukcji fińskiej firmy Patria. Znajduje się na uzbrojeniu Sił Zbrojnych RP. KTO Rosomak zbudowany jest w układzie 8x8 z napędem na wszystkie koła. Bojowy Rosomak może przewozić 11 osób, kierowca, dowódca działonowy i 8 żołnierzy desantu. Kadłub jest samonośny, skorupowy, spawany ze stali pancernej. W podstawowej wersji uzbrojony jest w armatę 30 mm w wieży Hitfist. Są one produkowane na licencji przez gliwicki Bumar. Wieże nie zostały zintegrowane z przeciwpancernym pociskiem kierowanym Spike LR, co w przypadku natknięcia się Rosomaka na czołg stanowi bardzo znaczący problem. Jego rozwiązanie stanowi zdalnie sterowana bezzałogowa wieża ZSSW-30. Główne uzbrojenie systemu stanowi armata automatyczna MK-44 Bushmaster II kalibru 30 mm o zasięgu efektywnym 3 km. Poza główną armatą strzelec ma do dyspozycji uniwersalny karabin maszynowy UKM-2000C oraz podwójną wyrzutnię przeciwpancernych pocisków kierowanych Spike LR o zasięgu 4 km. Polska posiadała 800 pojazdów KTO Rosomak. Ponadto planowany był zakup kolejnej partii nawet 400 sztuk. W kwietniu 2023 roku Ukraina zamówiła 200 sztuk KTO Rosomak. Zamówienie miało zostać sfinalizowane ze środków amerykańskich oraz unijnych. Miejsce 7. Baobab K.
To pojazd przeznaczony do realizacji zadań w postaci ustawiania narzutowych pól minowych z wykorzystaniem min przeciwpancernych MN-123. Umożliwia tworzenie różnej gęstości zapór przeciwpancernych zdolnych do unieszkodliwiania i niszczenia różnego rodzaju pojazdów wojskowych przeciwnika. System składa się z 6 modułów miotaczy min osadzonych na podwoziu wojskowego samochodu ciężarowego Jelcz 8x8. Załoga składa się z 2 żołnierzy, którzy zajmują miejsca w opancerzonej kabinie. System może przewozić łącznie do 600 min przeciwpancernych MN-123 w wersjach o działaniu natychmiastowym i zwłocznym z opcją programowalnej samolikwidacji. Każdy z miotaczy wyposażony jest w 20 luf mieszczących po 5 min, a ich załadowanie odbywa się z wykorzystywaniem integralnego urządzenia dźwigowego w czasie poniżej 30 minut. Ochronę podstawową pojazdu zapewnia system obronny OBRA-3 z 8 wyrzutniami granatów dymnych na stropie kabiny. Miejsce 6. WR-40 Langusta. To polska głęboka modernizacja postsowieckich wyrzutni BM-21 Grad, wywodzących się od słynnej Katiuszy. Opracowane przez Centrum Produkcji Wojskowej Huty Stalowa Wola wraz z partnerami francuskimi, wyrzutnie korzystają z podwozi samochodów terenowych 6x6 Jelcz. Umieszczone na nich wyrzutnie składają się z 40 luf kalibru 122 mm. Według danych udostępnionych przez producenta, czas zaprogramowania 40 zapalników pocisków umieszczonych w lufach to 3 minuty, a pełna salwa jest wykonywana w ciągu 20 sekund. Zasięg ostrzału w przypadku standardowej amunicji wynosi 20 km. W przypadku pocisków Phoenix Z z głowicą odłamkowo-burzącą zasięg wynosi 42 km, a w przypadku pocisków z głowicą Cargo 32 km. Według stanu na styczeń 2018 roku siły zbrojne RP dysponowały 75 egzemplarzami wyrzutni. Wyrzutnie te znajdują się w składzie 3 dywizjonów artylerii rakietowej, wchodzących w strukturę pułków artylerii. Miejsce 5. PPZR Piorun. Przenośny przeciwlotniczy zestaw rakietowy Piorun to zestaw rakietowy produkcji polskiej, przeznaczony do zwalczania nisko lecących statków powietrznych, samolotów, śmigłowców oraz dronów. Produkowany jest przez przedsiębiorstwo MESCO. System przeciwlotniczy Piorun powstał w latach 2010-2015 jako modernizacja systemu GROM, stąd czasami spotyka się również oznaczenia GROM-M. Główną zmianą jest poprawa efektywności głowicy samonaprowadzającej poprzez zwiększenie czułości detekcji. Ponadto wzmocniono odporność systemu na zakłócenia, wydłużono zasięg, wprowadzono zapalnik zbliżeniowy, zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostępem i przystosowano zestaw do operowania w warunkach nocnych. Rakieta Piorun automatycznie naprowadza się na źródło promieniowania termicznego, czyli gorący silnik śmigłowca lub samolotu. Zasięg maksymalny wynosi 6500 metrów, a pułap 4000 metrów. Pociski Piorun są szeroko wykorzystywane na Ukrainie. Poza zwalczaniem śmigłowców, do czego zostały pierwotnie zaprojektowane, mają na koncie zestrzelenia również odrzutowych samolotów bojowych, a nawet pocisków manewrujących. Pociski cieszą się bardzo dobrą opinią i uzyskują wysoką skuteczność. Miejsce 4. BWP Borsuk. To polski bojowy wóz piechoty, opracowany i rozwijany w ramach projektu nowego pływającego bojowego wozu piechoty, realizowanego przez konsorcjum, którego liderem jest Huta Stalowa Wola. BWP Borsuk charakteryzuje się zdolnością pokonywania przeszkód wodnych, pływaniem oraz zdolnością do działań w różnych warunkach terenowych i klimatycznych. BWP przeznaczony jest do wspomagania na polu walki i ochrony załogi i żołnierzy desantu przed ostrzałem pociskami z broni strzeleckiej i granatników przeciwpancernych, a także przed wybuchami min oraz improwizowanych ładunków wybuchowych. Opancerzenie zapewnia poziom ochrony na poziomie 3, a z przodu kadłuba i wieży na poziomie 4 oraz odporność na wybuchy na poziomie
poziomie 3A. Borsuk uzbrojony jest w armatę MK44S Bushmaster kalibru 30 mm oraz sprzężony uniwersalny karabin maszynowy UKM-2000C kalibru 7,62 mm. Uzbrojenie znajduje się w bezzałogowej wieży ZSSW-30. Pojazd w wersji podstawowej waży 28 ton i może pomieścić załogę plus 6 żołnierzy desantu. Miejsce trzecie. M120 RAK. M120 RAK to samobieżny moździerz, który został zaprojektowany i wyprodukowany przez polskie przedsiębiorstwo Huta Stalowa Wola. Jest to nowoczesna konstrukcja, wykorzystująca kołowe podwozie Rosomaka, ale HSW opracowało także wariant z podwoziem gąsienicowym, oznaczony jako M120G RAK. Wieża zawiera moździerz kalibru 120 mm z lufą o długości 25 kalibrów wraz z całym niezbędnym osprzętem i środkami komunikacji. Warto dodać, że moździerze M120 RAK są zintegrowane z systemem zarządzania walką Topaz, co oznacza możliwość otrzymywania danych o celach w czasie rzeczywistym od np. dronów FlyEye. Jednostka ognia RAKa, czyli możliwość pocisków, które może wystrzelić, wynosi 46 sztuk. Co więcej, moździerz jest gotowy do prowadzenia ognia zaledwie 30 sekund po zatrzymaniu, co jest niezwykle ważne w dynamicznych warunkach pola bitwy. Zasięg strzału moździerza waha się w zakresie od 7 do 12 km, w zależności od rodzaju użytej amunicji. Miejsce drugie. AW-149. To wielozadaniowy śmigłowiec wyprodukowany przez przedsiębiorstwo Leonardo, dawniej Augusta Westland, przeznaczony do zadań transportowych, bezpośredniego wsparcia lotniczego, ratownictwa bojowego i morskiego, jako stanowisko dowodzenia i inne. Śmigłowiec jest powiększoną wersją śmigłowca Augusta Westland AW-139. W Polsce produkowany jest przez PZL Świdnik. MON zawarł z PLZ Świdnik umowę zakupu 32 AW-149. Śmigłowiec może pomieścić 16 żołnierzy z pełnym wyposażeniem lub maksymalnie 19 żołnierzy z lekkim wyposażeniem. Uzbrojenie podwieszane będzie na zewnętrznych węzłach. Śmigłowiec na swoim pokładzie może przenosić uzbrojenie strzeleckie oraz kierowane pociski rakietowe powietrze-ziemia i powietrze-powietrze oraz niekierowane pociski rakietowe kalibru 70 mm. Uzbrojenie strzeleckie można montować w drzwiach kabiny ładunkowej. Karabiny maszynowe kalibru 7,62 mm i 12,7 mm lub podwieszać na zewnętrznych zaczepach zasobniki strzeleckie z karabinami 12,7 mm lub działkami 20 mm. W 2023 roku MON zamówił w USA 800 kierowanych pocisków powietrze-ziemia AGM-114R2 Hellfire II jako uzbrojenie dla AW-149. Pod koniec 2023 roku przekazano 2 pierwsze egzemplarze śmigłowców dla żołnierzy 25. Brygady Kawalerii Powietrznej. Miejsce pierwsze. AHS Krab. To armatochaubica samobieżna kalibru 155 mm z lufą o długości 52 kalibrów na podwoziu gąsienicowym. Stanowi polską adaptację produkowanego na licencji brytyjskiego systemu wieżowego AS-9052 Braveheart. Podwozie pojazdów seryjnych jest spolonizowaną wersją południowo-koreańskiej haubicy K9 Thunder. Napęd stanowi 8-cylindrowy silnik turbodiesel MTU o maksymalnej mocy 1000 koni mechanicznych. Masa bojowa pojazdu wynosi 48 ton. AHS Krab może poruszać się z prędkością maksymalną do 60 km na godzinę po utwardzonej drodze. Dzięki lufie o długości 52 kalibrów Krab dysponuje donośnością strzału pociskami zwykłymi 30 km i z gazogeneratorem 40 km, taką jak czołowe systemy tego rodzaju znajdujące się w służbie w trzeciej dekadzie XXI wieku. Oprócz tego Krab posiada wielokalibrowy karabin maszynowy WKMB kalibru 12,7 mm. Głównym użytkownikiem i przez długi czas jedynym odbiorcą AHS Krab były polskie wojska lądowe. Natomiast w 2022 roku kolejnym użytkownikiem zostały Siły Zbrojne Ukrainy.